Dzień dobry Panią. Bardzo się cieszę, że weźmie Pani udział w naszej inicjatywie. Na początku naszego filmu chciałbym poprosić Panią o krótkie przedstawienie się. Nazywam się Joanna Dubielecka. Jestem wnuczką Władysławy Górskiej, która będzie bohaterką naszego spotkania. Jestem nauczycielem, uczę młodsze klasy. Jestem dyrektorem pedagogicznym w prywatnej szkole w Warszawie. A jaką rolę jej historia odegrała, jej wojenne doświadczenia także odegrały w Pani życiu i w życiu Pani rodziny także? Niezwykłe, bo ja byłam bardzo związana ze swoją babcią. Była to osoba najważniejsza dla mnie w życiu. I to, co przeżyła w obozie i podczas wędrówki później z Niemiec do Polski, tak naprawdę przewijało się przez całe nasze losy, ponieważ babcia nigdy bezpośrednio nie opowiadała o obozie jako traumatycznym przeżyciu, tak? Natomiast myślę, że to doświadczenie sprawiło, że bardzo kurczowo trzymała się życia. I mimo tego, że była ciężko chorą osobą, mimo tego, że samotnie wychowywała mamę, to ta wiara w to, że każdy dzień jest bardzo ważny i jest darem, powodowała, że otaczała się ludźmi, wiele podróżowała, miała dla mnie czas. Uczyła mnie bardzo wielu rzeczy, które sprawiły, że jestem tym, kim jestem. Ponieważ babcia mówiła, że mam być zawsze silna, niezależna, że w życiu straciła wiele razy wszystko i w związku z tym nieważne są rzeczy materialne, nieważne jest skąd pochodzimy, nieważne są granice, nieważne są różnice pomiędzy ludźmi. Ważne jest to, żeby być godnym, dobrym człowiekiem, myśleć o innych i słuchać, co mają inni nam do powiedzenia. I tak chowała również mamę, z tym, że dla mamy miała mniej czasu, ponieważ borykała się z wieloma problemami. Nie miała szansy na wykształcenie, w związku z tym musiała ciężko pracować, żeby utrzymać siebie i córkę. Miała ogromne problemy ze zdrowiem i ta siła taka w pokonywaniu choroby, w tym, żeby każdego dnia wstać, każdego dnia być zadbaną, każdego dnia być uśmiechniętą. Codziennie musiało się coś dziać, żeby wokół siebie mieć dobrych ludzi. To był przykład dla mnie tego, czym się kierować, że serce jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Rozumiem, że te przekazania babci są przekazywane także w rodzinie do dziś. Oj tak. Staramy się rzeczywiście pielęgnować tradycje, hołubić pewne życiowe takie rytuały. Uczę dzieci wielu języków, ponieważ moja babcia przez całe życie powtarzała mi jedno, że w czasie wojny uratował ją Niemiec i że to, co przeżyła, jest mniej ważne niż to, że znalazł się dobry człowiek, który wyciągnął do niej rękę, który potrafił jej codziennie przynieść kanapkę, która stanowiła jak gdyby jedzenie nie tylko dla babci, ale również i dla jej zmienniczki, że wśród ludzi są dobrzy i źli, niezależnie od tego, skąd pochodzą i gdzie się urodzili, i że w związku z tym ja mam uczyć swoje dzieci tego, że mają dokonywać słusznych wyborów, tak? I że historia jest po to, żeby mieć przeświadczenie, że to, co się wydarzyło, może się wydarzyć ponownie. A tak naprawdę najważniejsze w życiu, i to chyba słychać w wywiadach wielu więźniów, to jest to, żeby nie być obojętnym i żeby wyciągać to, co dobre i to dobre przekazywać dalej. Dziękuję. Także wspaniałe spotkanie. Dziękuję serdecznie.